Witajcie w 64. odcinku z serii Ski Jumping Q&A. Przypominam o możliwości zadawania pytań do kolejnych filmów z tej serii, a teraz zapraszam do oglądania. Pierwsze dwa pytania do dzisiejszego filmu zadał Ciastek. Pierwsze, czy Piotr Żyła to najlepszy polski lotnik w historii? To oczywiście zależy od kryteriów, jakie przyjmiemy. Jeśli przyjrzymy się konkretnym trofeom zdobytym przez Polaków w lotach narciarskich, to Żyła miałby konkurencję w takich zawodnikach jak Adam Małysz, Kamil Stoch czy Piotr Fijas. Przynajmniej pierwsza wymieniona dwójka ma właściwie większe osiągnięcia od Żyły, jeśli chodzi o loty. Jeżeli jednak oceniać same umiejętności i predyspozycje, to rzeczywiście wydaje mi się, że można nazwać Żyłę najlepszym polskim lotnikiem w historii. Jego styl lotu w połączeniu z wysoką dyspozycją pozwalają mu osiągać świetne wyniki na skoczniach mamucich. Najlepszą, że tak się wyrażę, lotną dyspozycję Żyła zaprezentował moim zdaniem w Planicy w 2019 roku, gdzie kilkukrotnie przekraczał 240 metrów. Latał wtedy bardzo nisko nad zeskokiem, utrzymywał wysoką prędkość i nabierał wysokości dopiero w drugiej fazie lotu, udowadniając, że na największych skoczniach świata potrafi odnaleźć się idealnie. No i drugie pytanie, czy styl H będzie przełomem dla skoków? Właściwie ten styl już stał się przełomem w skokach narciarskich. Dla ścisłości, styl H to taki, w którym narty są prowadzone w powietrzu równolegle, w przeciwieństwie do klasycznego stylu V, gdzie końcówki nart są do siebie zbliżone. Zauważcie, że jeszcze kilkanaście lat temu styl ten był rzadkością. Swego rodzaju fenomenem był Norweg Bjørn Einar Rumoren, który jako jeden z pierwszych przykuł uwagę do swojego charakterystycznego stylu lotu. Uważam, że można śmiało go nazwać prekursorem tego stylu. Dopiero w latach mniej więcej 2015-2020 styl ten rozpowszechnił się na tyle, że zaczął wypierać styl V. Nie ma oczywiście żadnych statystyk na temat tego, ilu skoczków skacze jednym, a ilu drugim stylem, zwłaszcza, że niektórzy skaczą czymś pomiędzy, co ciężko jednoznacznie sklasyfikować. Na pierwszy rzut oka można jednak stwierdzić, że skaczących stylem H jest obecnie nawet więcej niż skaczących stylem V. Nie jestem ekspertem od takich technicznych zagadnień, jednak jak można się domyślić, styl ten jest bardziej efektywny. Zapewnia większą powierzchnię nośną, a w dzisiejszych skokach, gdzie najlepsi zawodnicy są pod względem technicznym doprowadzeni do perfekcji, nie można sobie pozwolić, żeby odstawać znacząco pod takim względem jak technika lotu. Kolejne pytanie zadał George Soros. Czy istnieje bądź istniała skocznia o wielkości pomiędzy dużą a mamucią, np. taka z HS 160 metrów? W ostatnim czasie mówi się o tym bardzo dużo, również na tym kanale, więc odpowiem w skrócie. Dawniej istniały dwie nietypowe pod tym względem skocznie, K160 w Ironwood oraz K132 w Krasnojarsku. Obie skocznie nie są dzisiaj czynne, jednak obiekt w amerykańskim Ironwood jest przebudowywany do rozmiaru K161 i HS 180. W trakcie przebudowy jest też skocznia duża w Harachowie, która zyska wymiary K143 i HS 162. Wstępny plan przebudowy skoczni w Courchevel pod kątem Igrzysk Olimpijskich 2030 zakłada powiększenie jej do HS 150, co również jest imponującym rozmiarem. Kończy się także przebudowa skoczni w Predazzo, gdzie duży obiekt uzyska wymiary K128 i HS 143 i stanie się tym samym drugą największą skocznią na świecie w kategorii dużych. Następne pytanie zadał użytkownik Dwnanu. Czy Valentin Faubert ma szansę na kolejne punkty? Zdecydowanie tak. Młody Francuz pokazał się ze świetnej strony w letnim Grand Prix. Przed własną publicznością w Courchevel dwukrotnie stanął na podium, zajmując drugie i trzecie miejsce. Cały cykl zakończył na pozycji 14. Udowodnił już nieraz, że drzemie w nim ogromny talent, więc myślę, że może zapunktować w tym sezonie wielokrotnie. Oliver Posto zadał kolejne pytanie. Czy myślisz, że jakby Gregor Schlierenzauer nie miał spadku formy po sezonie 13-14 i dalej by wygrywał tak jak wcześniej, to miałby szansę na 100 zwycięstw konkursów Pucharu Świata w karierze? To trudne pytanie. Szansę na taki wynik oczywiście by miał, jednak trzeba sobie zadać pytanie, jak wysokie by one były, a moim zdaniem znikome. Z jednej strony Schlierenzauer zszedł z poziomu ścisłej światowej czołówki w młodym wieku, zaledwie 25-26 lat. Można więc wyciągnąć wniosek, że gdyby nie kryzys formy w tym czasie, to mógłby skakać z sukcesami przez co najmniej 7-8 kolejnych lat. Ja spojrzałbym jednak na to inaczej. Większość czołowych skoczków zaczęło odnosić wielkie sukcesy w wieku 22, 23 czy 24 lat. Dopiero od tego momentu są wystawieni na maksymalne przeciążenia zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Będąc skoczkami światowej czołówki, skaczą zazwyczaj bardzo daleko, a możecie mieć pewność, że zawodnicy, którzy regularnie skaczą w granicach punktu HS,
doznają dużo większych obciążeń niż ci, którzy lądują w granicach punktu K, co długoterminowo wpływa na stan fizyczny zawodnika. Przede wszystkim, będąc na szczycie, obciążona jest jednak psychika. Bezustanna presja wyników nakładana przez kibiców i samego siebie potrafi wypalić w każdej dziedzinie, zwłaszcza w zawodowym sporcie. Wyobraźcie sobie więc kogoś, kto styka się z tym wszystkim w wieku np. 23 lat i załóżmy, że jest w stanie mierzyć się z tym przez 10 lat, po czym dopada go wypalenie. Taki skoczek będzie u schyłku swojej świetności w wieku 32-33 lat. Gregor Schlierenzauer wszedł na absolutny szczyt tej dyscypliny i sięgnął niesamowitej popularności w wieku zaledwie 16 lat. Już od tak młodego wieku musiał mierzyć się ze wszystkimi wymienionymi przeze mnie wyzwaniami. Jeśli założymy, że on również, tak samo jak pozostali skoczkowie, był gotowy wytrzymać te fizyczne i psychiczne obciążenia przez okres około 10 lat, to wychodzi na to, że wypalenie powinno go dopaść w wieku 26 lat i dokładnie tak się stało. Podsumowując, moim zdaniem u Schlierenzauera wszystko potoczyło się zwyczajnie szybciej niż u większości zawodników. Szybciej wszedł na szczyt i szybciej z niego zszedł. Myślę więc, że kryzys z lat 2015-16 nie był zwykłym dołkiem formy u Austriaka, z którego mógłby się łatwo podnieść. Uważam, że było to głębokie wypalenie, z którego próbował się jeszcze podnieść, jednak przerwa w karierze i kontuzje odebrały mu szansę na powrót do czołówki. Gdyby nie te wydarzenia losowe, to być może wróciłby w nieco lepszym stylu i wygrał nawet jeszcze kilka konkursów, ale patrząc realistycznie, myślę, że licznik zwycięstw nawet w bardzo korzystnym dla niego scenariuszu zatrzymałby się w okolicach 60. Kolejne pytanie zadał Archie. Co z Tymkiem Cięciałą, bo kiedyś był bardzo popularny jako młody talent. To prawda, Tymek Cięciała już jako 6-latek imponował swoimi umiejętnościami. Wygrał wiele edycji turnieju 4 skoczni dla dzieci i było o nim swego czasu bardzo głośno. Obecnie nie wyróżnia się jednak niczym niezwykłym, jeśli chodzi o swój rocznik. Na ostatnich letnich mistrzostwach Polski, które odbyły się w październiku w Zakopanem, zajął dopiero 38 miejsce. Mam nadzieję, że w kolejnych latach udowodni, że wciąż drzemie w nim duży talent. Jednak na ten moment ewidentnie nie jest w zbyt dobrej formie. Następne pytanie zadał Jaruś. W jakim konkursie bracia Kobayashi zdobyli najwięcej punktów? Miało to miejsce w sezonie 2018-19 podczas zawodów w Gapa. Zwycięstwo odniósł wtedy Ryoyu Kobayashi, a Junshiro zajął 5. miejsce, dzięki czemu zgromadzili łącznie tego dnia 145 punktów. Użytkownik Polska zadał kolejne pytanie. Jak myślisz, czy Niko Kitosaho będzie w przyszłości wygrywał konkursy Pucharu Świata lub regularnie stawał na podium? Niko Kitosaho to niewątpliwie duży talent, jednak problem ze skoczkami ze słabszych reprezentacji, jaką niewątpliwie jest obecnie Finlandia, jest taki, że mają oni wyjątkowo trudne warunki do rozwoju w stosunku do tak zwanej wielkiej szóstki. Co prawda, Kitosaho zdecydował się na indywidualne treningi poza kadrą, co uważam jest dobrą dla niego decyzją. Jednak ciężko powiedzieć, jaki będzie tego końcowy efekt. Wydaje mi się również, że młody Fin jest bardzo ambitny, jednak czasem ciężko mu nad tą ambicją zapanować. Widzieliśmy to wielokrotnie w ostatnich latach, gdy Kitosaho radził sobie bardzo dobrze na treningach i w kwalifikacjach. Czasem również w pierwszej serii, ale w kluczowym momencie, gdy miał na wyciągnięcie ręki świetny wynik, zazwyczaj nie wytrzymywał psychicznie. Jeżeli nie opanuje swoich emocji, to ciężko oczekiwać od niego sukcesów. Jednak jeśli uda mu się to przepracować, a indywidualne treningi przyniosą efekty, to myślę, że jest szansa, aby został on skoczkiem szerszej czołówki i walczył o miejsca na podium przy wysokiej dyspozycji. Kuba Zieliński pyta, jaki skoczek był najgorszy w całym sezonie, wygrywając chociaż jeden konkurs? Chodzi mi o sytuację, kiedy zawodnik wygrał jeden konkurs, a był powiedzmy 50 w klasyfikacji generalnej. Takim skoczkiem był bez wątpienia Słoweniec Rok Urbans. W sezonie 2006-07 zwyciężył w loteryjnym konkursie w Zakopanem. Poza tym punkty zdobył jeszcze tylko w Vikersund, zajmując 17 miejsce. Cały Puchar Świata zakończył tym samym na 36 miejscu z dorobkiem 114 punktów. Dla porównania, 6. skoczek tego sezonu, Thomas Morgenstern, który uzbierał 756 punktów, nie zwyciężył ani razu. No i ostatnie pytanie do dzisiejszego filmu zadał Kacper. Który mistrz świata juniorów był najgorszy? Chodzi o to, który skoczek, który wygrał mistrzostwa, zdobył najmniej punktów w swojej karierze. Jeżeli kierujemy się zdobytymi punktami Pucharu Świata, to trzeba by było umieścić tutaj 2 skoczków, którzy jako jedyni mistrzowie świata juniorów nie zdobyli ani jednego punktu do klasyfikacji Pucharu Świata, a jeden z nich nie otrzymał nawet jeszcze szansy debiutu w tym cyklu.
Co ciekawe, obaj są Austriakami i obaj zdobywali złoto bezpośrednio po sobie. W 2020 sięgnął po nie Peter Resinger, a w 2021 Niklas Bachlinger. O ile ten drugi otrzymał kilka szans występów w Pucharze Świata w sezonie 2020-21, o tyle pierwszy nigdy nie dostąpił tego zaszczytu. Są to jednak aktywni skoczkowie i w ich wypadku może się to jeszcze oczywiście zmienić. Jeśli chodzi o zawodników, którzy zakończyli już swoje kariery, to najgorszym mistrzem świata juniorów był Mateusz Rutkowski, który został nim w 2004 roku. W tym samym sezonie uzbierał do klasyfikacji Pucharu Świata 17 punktów i na tym zakończył się jego dorobek. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem.